Witam i pozdrowiam Was. Kolejny temat kamieni nerkowych. Tak jest, witam Was. Dzisiaj troszeczkę o kamieniach nerkowych, ponieważ to pytanie też często pada. Bardzo wiele ludzi ma też z tym problemy. Także troszeczkę od tego może, skąd one się w ogóle tam biorą. Kamienie czy piasek. Piasek jeszcze ujdzie. To jest, jeżeli zaczynamy sikać i czujemy tam czasem takie podrażnienia, szczypania, to przeważnie jest piasek, który się usuwa tutaj z nerek. Ale to jest w ogóle w facety, bo my kobiety nie mamy takiej... Nie czujemy tego tak dobrze, chcę powiedzieć. Dziękuję Ponieważ za pomoc. kobiety mają większe przewody moczowe i tak tego nie odczuwają. Gorzej mają mężczyźni. Także tutaj to jest pierwszy piasek. Ale jeżeli powstają kamienie już i taki większy kamyk się przesunie, to wtedy już jest dużo większy ból. Gorzej jest, jeżeli on jeszcze zaczyna gdzieś utykać po drodze. Wtedy robi się problem, ponieważ to już jest kolka nerkowa i tu już jest wielki problem. Tu prawdopodobnie trzeba będzie zasięgnąć pomocy, żeby to odblokować, bo może dojść do uszkodzenia nawet i nerki. Czego byśmy oczywiście nie chcieli. Ale z czego to się bierze? Bardzo często bierze się to takim głupim, może to być teraz pomysłem, ale to się bierze z pieczywa, z tych takich cukrów różnego rodzaju, które spożywamy i przede wszystkim te bułki, ten tani chleb na drożdżach, nie na zakwasie, bo na zakwasie to jest ta dawna opcja, ta naturalna opcja. Dzisiaj robimy taki. Następnie zbyt dużych ilości mięsa, takiego gotowanego czy smażonego mięsa, z tych wędlin takich różnych, które są z tymi fosforanami i innymi rzeczami takimi, które są dodatkami, wiecie o co chodzi. Film kiedyś był o szprycowaniu mięsa, jak to wszystko wygląda. To jest właśnie taki inny problem tego wszystkiego, tych hodowli. Dodatkowo zbyt mało picia, czyli my cały czas chodzimy odwodnieni przeważnie, ponieważ każdy się boi wypić wody, bo gdzieś idzie i za chwilę będzie musiał iść sikać. No ale to jest naturalne, że my musimy iść sikać. To, że ty nie wypijesz tej wody, to wcale nie znaczy, że będziesz lepszy, że nie musisz iść sikać. Bo później się to odbije na twoim zdrowiu niestety. I się to może bardzo ciężko odbić na twoim zdrowiu. Płyny to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu i powinniśmy cały czas je pić. Nie powinniśmy nigdy dopuścić do tego, żeby nam płynów brakowało w organizmie. Bo jeżeli ich będzie brakowało, to już jest źle, bo już jesteśmy odwodnieni wtedy. Jak już poczujemy pragnienie, to już bardzo źle. Bardzo. I teraz tak, jeżeli już takie kamyczki są, to co teraz można tutaj z tym zrobić wszystkim? Można próbować je na różne metody usunąć. Z pomocą mogą nam przyjść zioła na przykład. Sok z brzozy jest bardzo moczopędny, pomaga usunąć takie rzeczy. Nawłoć tutaj może nam pomóc troszeczkę. Liście brzozy można też w sumie użyć, bo zapomniałem powiedzieć do tego, to też jest moczopędne. Mamy również nasz skrzyp, tylko ze skrzypem trzeba uważać, żeby się czasem nie pomylić, ponieważ ten skrzyp trzeba właściwy znaleźć. Nigdy nie na mokrych terenach, nie zbieramy go tylko i wyłącznie na suchych. To jest taka mniej więcej w miarę taka pewność, ale i tak zawsze trzeba to porządnie sprawdzić, czy to aby na pewno jest skrzyp, co tam mamy. Co dalej mamy? Mamy jeszcze pokrzywę, mamy mniszek lekarski. To są takie zioła, które są też żółciopędne. Możemy zrobić herbatę z pestek róży, dodatkowo jeszcze, o tym też już film jest, pestki róży. Herbata z pestek róży, nie wiem jak to dokładnie nazwałem, to też jest właśnie taki typowy, silnie moczopędny. Znamiona kukurydzy mogą nam tutaj pomóc, tylko oczywiście nie GMO kukurydzy, to jest też tak na marginesie, żeby tego używać. Kiedyś używano jeszcze piwa, czyli chmiel, do tego było również moczopędne silnie, ale z tym to dzisiaj bym się troszeczkę wstrzymał, ponieważ tam już jest i gluten, i glifosat, i nie wiadomo co jeszcze w tym piwie, i czasami już nie ma nawet tego chmielu, tylko jest to całkiem czymś innym zastępowane, niesmacznym takim. Już nie będę mówić. To kiedy chcesz pić takie złote bąbelki, szukajcie na ten tradycyjny. Tradycyjne, dokładnie. Niepasteryzowane jeszcze najlepiej, żeby znaleźć i mętnie naturalne. To już jest taki odjazd. Ale też znowu ten gluten tam pozostaje z boku. Ale to już jest inna bajka do tego. Jeszcze kwiat wrzosu działa moczopędnie też bardzo silnie. Także to też może nam tutaj troszeczkę pomóc.
Inną rzeczą to jeszcze jest gorąca kąpiel. To również odpręża tam te wszystkie przewody moczowe, czyli jeżeli już coś tam utknęło, to w takiej porządnej, gorącej kąpieli jest taka malutka szansa, że to jeszcze przejdzie i się odetka, ale to już różnie bywa z tym wszystkim. Ruch przede wszystkim ważny. Żurawina? Żurawina, no to też to, bo ona bardziej tak na infekcję jest tego wszystkiego, ale można ją też zastosować, ale przede wszystkim ruch też jest tutaj ważny, ponieważ ruch to zawsze wiadomo, że tam szybciej może coś z nas wyjść. Jeżeli już coś gdzieś się zablokowało, choć będzie bolało, na pewno będzie bolało, to jest ból niesamowity, ale jest szansa, że to też wtedy troszeczkę wyjdzie z nas to wszystko, bo tam ruch robi jednak swoje tutaj. Ale jeszcze są też inne preparaty, które również mogą tutaj nam pomóc. I tutaj mamy, jeszcze nie miałem z tym problemów, może dlatego, że jednak dużo piję wody przede wszystkim i alkaicznej wody jeszcze na dodatek pijemy. Dlatego to też swoje pomaga tutaj w tym wszystkim, żeby to się nie tworzyło. I też właśnie woda alkaiczna, ponieważ te kamienie też się gorzej tworzą w środowisku alkaicznym niż w kwaśnym. I również zwierzęta domowe mogą pić tę wodę. To nie jest problem. Tak. Jeszcze wiem, że na pewno pomaga takie coś jak konik morski, ale on u nas raczej nie jest dostępny. To też pomaga właśnie na nerki i tak dalej, te kamienie nerkowe, rozpuszczać i usuwać je. Tylko że to jest, no to już jest tak, no jednak to jest zwierzątko, nie? Ten konik morski. I dlatego to zostało też u nas wycofane, ponieważ on był pod ochroną i dlatego go tutaj nie ma, tych preparatów. Jeszcze jedna taka rzecz, to jeszcze jest z Himalaja herbs cystone. On tutaj też może troszeczkę pomóc właśnie na problemy z nerkami i tak dalej, się troszeczkę tego pozbyć. Ale przede wszystkim to jest zoptymalizowana dieta. Aha, jeszcze sok z cytryn mówi się, że też może pomóc. Nie wiem, ja akurat tego nigdy nie sprawdzałem, ale potrafiłem znaleźć takie opinie ludzi, którzy mówili, że wypili nawet i 10 cytryn na dzień przez cały dzień i pomogło im to też pozbyć się kamieni nerkowych. To tak na marginesie. Ktoś może sprawdził, to niech poda, niech wrzuci w komentarz, czy rzeczywiście tak było, czy mu pomógł sok z cytryny, czy to sprawdził, że był kamień, później go nie było potem. Może się to przyda innym ludziom. Jak macie też jakieś inne jeszcze metody, wrzucajcie to w komentarze. Śmiało może się to przydać komuś innemu. Ja, jak wiadomo, wszystkiego też na ten temat na pewno nie wiem, ponieważ tych metodów jest sporo. I są jeszcze różne starodawne metody, które również kiedyś były używane, które są zatracone, a może akurat twoja babcia ci tu kiedyś opowiedziała i chętnie podziel się z tym dalej, niech inni też skorzystają. Tą wiedzę trzeba przekazywać po prostu dalej, bo ona to jest potrzebna. skarb dla każdego od nas. Tak jest. Także tyle, jeżeli chodzi o kamienie nerkowe. Najważniejsze płyny, ponieważ jeżeli nie pijemy, robi się zastój w nerkach. To się zatyka te kanaliki, zbyt duża ilość białka i tak dalej. Wszyscy to wiemy. To się może przytkać wtedy, a jak jest cały czas przepływ wody, to tam się nie ma prawie co zatkać, bo tam jest cały czas ruch, przepływ wody, czyli ruszamy się. Są też nawet takie ćwiczenia na nerki oczyszczające się. Trzeba się po prostu szybko tak kręcić na boki, coś w tym stylu. To też pomaga tutaj oczyścić nerki. To jest ruch. No ale jeżeli byśmy codziennie spacerowali kilka godzin, czego już nie ma, kiedyś było przynajmniej 10 km człowiek musiał przejść, to nie było też i problemów z nerkami, było też dostateczna ilość wody do picia i wszystko było ok. No ale dziś niestety większość albo siedzi cały dzień przy komputerze, albo siedzi na kasie. To znaczy, to jest ruch za palcami. A reszta stoi w zastoju i później są takie różne dziwne problemy. Jeszcze dodatkowo dochodzi złe jedzenie do tego wszystkiego. No i masz babo placek, jak to kiedyś ktoś powiedział. Dobra, także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Hej. Babo placek? Po ścisłu masz to. Pozdrawiam. Do następnego. Pa!